Dzień dobry Państwu, to nasz cotygodniowy, subiektywny przegląd wydarzeń. Dzisiaj jest 4 listopada, ja się nazywam Maria Eichardt-Dubois. Zaczynamy od pieniędzy z Unii, czyli od pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Gdzie jesteśmy? Codziennie naliczane są kary za niewykonanie wyroku. Nie mamy środków z Funduszu Odbudowy i zagrożone są środki z Funduszu Spójności, a tymczasem wydaje się, że strona rządowa trochę zaczyna łagodzić narrację. Jarosław Kaczyński w Radomiu w ubiegłym tygodniu podczas spotkania z wyborcami wspomniał o elastyczności wobec Unii Europejskiej. Powiedział też co prawda, że fundusze warunkują uzyskanie funduszy od wygranych wyborów, ale również Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało Komisję Europejską, że akceptuje ustalenia operacyjne do Krajowego Planu Odbudowy. Co to są ustalenia operacyjne? To jest dokument, który zawiera te mierniki, dokumenty, które Polska przekazuje Komisji Europejskiej, tłumacząc i sprawozdając, jak realizuje zalecenia, które Komisja Europejska nałożyła. Polska zgadza się, że najpóźniej do marca 2023 roku przedstawi pierwszy z wielu raportów dotyczących wdrażania reformy wzmacniającej niezależność i bezstronność sądów. Ma raporty takie składać do końca 2026 roku. Co pół roku ma też informować Komisję o nowych postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko sędziom i o przeprowadzonych przez sądy testach niezależności sędziego. Czy to jest zgoda PiS-u na kontrolę praworządności w Polsce? Czy to jest wycofanie się ze zmian w sądownictwie? Nie wydaje mi się. Fakty temu przeczą. Postępowania dyscyplinarne jest ich coraz więcej, represje wobec sędziów nie ustają, sędziowie, którzy zostali zawieszeni, nadal pozostają zawieszeni. Izba Dyscyplinarna, która faktycznie została zlikwidowana, ale została zastąpiona przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, której powołanie i konstrukcja jest wadliwa i budzi bardzo podobne wątpliwości co do konstrukcji Izby Dyscyplinarnej. Również wczorajszy wywiad pani Małgorzaty Manowskiej w Rzeczpospolitej, pani Małgorzata Manowska pełni funkcję prezesa Sądu Najwyższego, również nie wskazuje na to, żeby rzeczywiście miało dojść do jakichś wycofania się ze zmian w wymiarze sprawiedliwości, chęci zrealizowania zaleceń Komisji Europejskiej. Pani Manowska mówi po pierwsze o tym, że niedługo to nie będziemy już, że będziemy musieli prosić o zgodę Unii, żeby oddychać. Mówi o Dziecinadzie, mówi o piaskownicy. Mówi też wprost o tym, że zabezpieczenie, które Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał w sprawie pana sędziego Waldemara Żurka, które mówi o tym, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ma nie rozpoznawać jego sprawy, chodzi o skargę nadzwyczajną, do czasu rozpoznania skargi złożonej w jego sprawie, jest bezprawne, że zostało wydane nie na podstawie konwencji europejskiej, tylko regulaminu Trybunału i nie ma podstaw prawnych. Ergo prawdopodobnie obowiązywać nie będzie. Zatem wydaje się, że to tylko pozorne łagodzenie sporu, czy też działania rządu, które mają na celu pokazanie, że łagodzimy, chociaż tak naprawdę nie łagodzimy i nie respektujemy. Zobaczymy, co przyniosą nam kolejne dni. Tymczasem dalszy ciąg sprawy 3 karnistek, już właściwie 4, z Sądu Apelacyjnego w Warszawie i pana Schaba. Tak jak mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, troje sędziów, Ewa Gregajtis, Ewa Leszczyńska-Furtak i Marzanna Piekarska-Drążek mają postawione zarzuty dyscyplinarne za odmowę wykonywania wymiaru sprawiedliwości. Również zostały, tak jak Państwo pamiętają, przeniesione z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy. Ale to, o czym dzisiaj chcemy powiedzieć, to 132 sprawy, które w sumie rozpoznawały
sędziowie miały w swoim referacie w sądzie apelacyjnym, te wszystkie sprawy będą musiały zostać przydzielone innym sędziom i ruszą od początku. Co to oznacza? To oznacza wielomiesięczne, a nawet wieloletnie opóźnienia w rozpoznawaniu tych spraw. Liczby i daty? 3 listopada, czyli wczoraj. Wczoraj dokładnie minął rok od rozpoczęcia naliczania kar z powodu niezrealizowania wyroku TSUE. Stan na dziś to 366 milionów euro. To oznacza, że to jest 1,7 miliardów złotych. Dla porównania WOŚP od początku swojej działalności, czyli w ciągu 30 finałów, zebrał właśnie tyle. 1,7 miliardów złotych. I 345 dni to tyle dni nie orzeka pan sędzia Gonciarek. To wszystko na dziś. Proszę Państwa, zapraszamy za tydzień. Bardzo dziękuję.